Siemano. Słuchajcie, update sytuacyjny. Piątek, 6 rano. Załadowany bus. Załadowana przyczepa. Z świeżo oklejonym Subaru. Środa w nocy wróciłem do Gdańska. Wczoraj, czwartek, cały dzień ogień na warsztacie i przygotowania ostatnie, ponieważ teraz jedziemy na Toruń na ostatnie testy, a o 16:30 załadunek auta na Irlandię. Mega intensywny czas, ale jak na razie wszystko idzie tak, jak powinno iść. Tak więc pakujemy się i lecimy zrobić ostatnie szlify przed rundą w Irlandii. Andrzejew w drodze do Torunia. Jak tam, panie? Wyspani? Tak. Oczywiście, bardzo. Jak się śpi 12 godzin, to się wysypia. Nic się nie zmienia na tydzień. Od 2 miesięcy. Tak. A tutaj skończyliśmy? Pierwsza jakoś, nie? No, pierwszy. Patryk robił dużo dłużej, ale to się dowiemy, jak go spotkamy, do której robił. A my jedziemy. Jeszcze robi, a nie, bo samochód jest na pasce, to nie, to już nie robi. Co innego robi. No i wylądowaliśmy. Powiem wam, że ta fura tak się prezentuje na żywo, że normalne, aż ciężko mnie się gada. Jest przesztos. W środku zaszło parę zmian, to wam pokażę. Jeszcze przy okazji. Jedną zmianą jest, że Kamil będzie ze mną jeździł w środku. Bez fotela? Bez fotela. A tam no. Nie, ale tak naprawdę zobaczcie, zmienił się lewarek od Sekwy i to jest w ogóle lewarek z Sima, z Fanateka, taki sam. Kamil mi tutaj dorobił taki adapterek i wleciał karbonik. Bardzo ładny, Kamil, fajna robota. Więc takie małe zmiany. No a tutaj z zewnątrz duże zmiany. Teraz czas coś przepalić. Mały trening, małe testy, a potem już tylko chwila odpoczynku i lecimy na Irlandię. Spisuje się świetnie i jestem aktualnie po trzecim komplecie i jest plan, że robimy po prostu tutaj na torze. Jest długa prosta i będzie podobne wejście jak w Irlandii, czyli napędzam się na prostych kołach, łamię się na ręcznym, chwilę czekam i wklepuję gaz i później powiedzmy, że to jest taka mała bardzo symulacja toru w Irlandii, więc mega fajny test, mega fajnie, że jest taka możliwość. Kamil tylko spuszcza ciśnienie. Ja się czuję naprawdę przyjemnie. Fura podaje tak dobrze, jak wygląda. Wow! To pokazuje, że w końcu zaczynam jeździć tym autem. Jaram się. Kończymy trening, furka się pasie, driver zadowolony, upalone 5 kompletów finalnie i powiem wam po prostu odnośnie mojego feelingu, jest dobrze. Tak naprawdę to jest moment sprawdzenia mnie, ekipy i tego wszystkiego, co się dzieje.
Ale co by nie było, dzisiaj naprawdę dobry dzień. Mamy 13:30, jesteśmy w Toruniu, 16:30 w Gdańsku, pakujemy auto i wszystkie kraty na czepę. Tak więc lecimy, bo mało czasu. Dziękóweczka. Dziękóweczka Kamilu. Nie ma za co. Dziękuwa Piotr. Na 4 na 2,5. Na tył zrobimy samochody, A z przodu rzeczy. a z przodu rzeczy. Tylko zaczynamy od opon. Jak ja się cieszę, że dzisiaj już będzie taki wieczór, że to co miało być zrobione, zostało zrobione i już. Ale dzisiaj był dobry trening. Dzisiaj był naprawdę dobry trening. Jesteśmy przygotowani. To trzeba popakować. Z tego, a ja robię Jedziemy? szafkę tutaj na Ty garażu. się sobie szafkę i potem zaczniemy razem wspólnie robić przyczepę części. No to ty rzuć. Dobra. Tak, ty pomysł. Uwaga, odpalam. Jestem odpowiedzialna za jedzenie na tym wyjeździe, więc zrobiliśmy zakupy i teraz się pakujemy. Kawa. To do ciebie, tak. Patryk. Kawa tak. Dobra. W ogóle? Nie, czwórki to były z Bisylicy. Myśmy wzięli. To są z czerwonymi paskami. Nie trzeba przykładać. No na sam dół, żeby było. Uważaj, Jarek. Uważaj. Dawaj jakiś wejście. B3. Dobra, no dać. Jak nie miał na maksa. Właśnie do prania auta. To właśnie... Deszczówki mamy? Tak, mamy. Znalazłam. 5. Pięknie. Trzpień do sprzęgła mamy? Tylko jeszcze tu połóż. Co do jednej. Nie no tam. Jesteśmy w połowie pakowania Subaru i jakby gratów na wysyłkę za małą wodę do Irlandii. Będzie jechało od niedzieli do czwartku. No generalnie zrobiliśmy tak, bo był pomysł, żeby jechać na kołach, ale finalnie jak to policzyliśmy, to najbardziej opłaca się połączyć siły i tutaj łączymy siły z Kubą Królem, pozdrawiamy, i wynajęliśmy wspólnie po prostu transport, naczepę, gdzie po prostu zewnętrzna firma nas obsłuży,
A my będziemy tak naprawdę wypoczęci, przyjedziemy na świeżo, bo 2 osoby nie muszą jechać tak naprawdę do Irlandii busem z przyczepą, co jest trochę wyzwaniem. I dodatkowo jest taniej, więc 2 pieczenie na jednym ogniu. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy właśnie ten sprzęt już od nas wyjeżdża i będzie czas trochę na relaks. Ostatnie 2 tygodnie to jest robota, taka fest od rana do wieczora, paru osób. I wszystko można powiedzieć, że zagrało prawie że idealnie, bo naprawdę jesteśmy wyrobieni. Co prawda no było dużo roboty, bo było, ale wyrobiliśmy się. Zrobiłem 3 treningi przed wyjazdem, więc jest super. Śmieliśmy się w ogóle, że przepaliłem więcej opon już w tym roku niż w całym zeszłym. Kumasz to? Jak się czuję? Dobrze się czuję. Nie, naprawdę czuję tak, jak musiałem się czuć. O. Myślę, że to jest dobre określenie. Jest po prostu dobrze. Wiadomo, że życie zweryfikuje, gdzie jesteśmy, bo mamy na pewno dużo do nauki, ale na pewno cieszę się z tego etapu, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy świetnie przygotowani. No i spójrzcie, przecież jak to się prezentuje. To jest efekt właśnie naszej pracy. A tam jest efekt pracy Kuby Króla. Jak przygotowania, Paweł? Mateje? Kurde, 109 tylko. 18 kg. Chociaż chyba tam... To jest trochę gorszy problem, bo sprawdzałem aktualizację GPS-a, gdzie jest transport. I co? Nie wygląda to dobrze. Na porcie dalej? To jest. No, cały czas jest na porcie. O! Co ty, Paweł? Ty no patrzyłem przed chwilą przy tacie nawet. Może nie miał zasięgu na tym, na morzu. No już jest z Irlandii. No, dobra. Nie, wiesz co, ja już miałem w głowie myśli takie, dobra, przyjadą jakoś, wiesz, w piątek w nocy, sobotę rano, na kwali zdążymy. Chcesz, Paweł? Ty nie chcesz. Ty chcesz. Andrzej, będzie Kamil chciał kawę? Myślę, że tak. To 3 kawy Ja z mlekiem. z mlekiem. Kupiłem sobie 4 kawy, żeby na pewno się obudzić. A chciałabym kiedyś pójść do takiego baru, gdzie jest śniadaniowe dania i przychodzi do ciebie pani i dolewa ci kawę, tak jak w amerykańskich filmach. Za ile godzin będziemy w Dublinie? Ponad miesiąc temu ustawiliśmy sobie całym teamem tapetę, że lecimy do Irlandii, bo generalnie mieliśmy dosyć problem logistyczny, żeby się tam dostać i była opcja, że Piotrek z Kamilem będą jechać busem z lawetą, co by wyjęło ich na 2 dni i by zrobili dużo kilometrów i mogły być różne przygody, ale udało nam się ogarnąć to i lecimy wszyscy razem do Irlandii i dzisiaj wlatuje taka fota na Instagram. Więc jak macie jakiś cel, to po prostu ustawcie tapetę Tak, i się samo zrobi. dokładnie. Wyrenderuje się. Chciałem lecieć, a ostatni... Ciemno. A se po prąd idzie. Czekaj.
Qashqai, No, a jest? ale pan był Polakiem, dał nam lepsze auto. Nie spotyka się takich wklęsłych. Trybuna tu będzie, zobacz, taka odstawiona. Where is our truck? Zobacz, nie ma tak dużo aż jeszcze ludzi, nie? Myślałem, że no to dobrze, będzie łatwiej rozładować szybciej. Okej. Jest Subaru BRZ. No i Subaru wylądowało na irlandzkiej ziemi, ale się obróciło strasznie. Wysyłaliśmy czyste. Dotarliśmy na Mondello Park. Jesteśmy właśnie na starcie, gdzie będziemy się rozpędzać, ponieważ tam jest cała trasa przed nami, a my aktualnie po prostu chodzimy sobie i sprawdzamy, jak to wszystko się prezentuje. Zbieramy śrubki, bo ktoś pogubił. Miejmy nadzieję, że to nie było nic istotnego. Aczkolwiek to, co się rzuca na pierwszy moment, to właśnie taka fajna górka i zjazd na pierwszym ślepym zakręcie, więc to będzie mega kluczowe, jeżeli chodzi w ogóle o inicjację, ale reszta mega spoko. Jutro jeździmy, dzisiaj przygotowujemy się i zwiedzamy tor z buta. To, czego na pewno nie było widać na filmach, to tutaj na inicjacji, na pierwszym łuku jest po prostu taki duży spad. Można powiedzieć, że robić taki mały roller coaster i w sumie w momencie, kiedy musimy dodać gaz, żeby zacząć się napędzać na cały łuk, jest to taki ślepy zakręt, no to jeszcze nie widzimy, nie mamy punktu odniesienia, co się dzieje niżej. Mega spoko, jestem ciekawy, jak będzie się jeździło, ale tak naprawdę to będzie po prostu fajne wyzwanie, myślę. Ja się osobiście jaram, bo to są fajne rzeczy. Po pierwszym szybkim łuku mamy zhamowanie na patelnię, gdzie idziemy sobie tutaj taką jednostajną prędkością. Następnie przekładka na lewą część toru i wrzuta na takiego małego kiss the walla, biała banda i ostatni winkiel, kończymy. Wygląda naprawdę z zewnątrz mega przyjemnie. Myślę, że z środka będzie równie fajnie. Z tego, co rozmawiałem z kierowcami, no to jest mega przyjemna trasa. Tylko właśnie inicjacja jest kluczowa, bo też jest takie tam duże prawdopodobieństwo, że łatwo można zgubić przepność przednich kół przez te wzniosy i tą taką dość nietypową inicjację, można powiedzieć, ale myślę, że damy radę. Tylko, że potem marnie docina ten naklejki. To ostatni moment był składany, więc... Dronem technicznym trzeba było zainstalować taśmę LED na przedniej szybie, ponieważ szybę zmienialiśmy, bo ostatnio trochę się nam pękła po ostatnim wyjeździe, więc musieliśmy ją zmienić. Od przeciążeń. Tak. Pękła od przeciążeń. Więc musieliśmy nakleić nową taśmę LED
zmieniliśmy, bo na ostatnim treningu uległ nam zniszczeniu elektryczny hebel, więc musieliśmy po prostu też go wymienić, żeby auto przeszło przegląd techniczny. No i po tych dwóch małych naprawach auto dostało bez problemu przegląd, więc możemy jutro brać udział w treningu i później już w zawodach. Zostało jeszcze parę pierdół do zrobienia w samochodzie. Zmienimy olej w skrzyni biegów. No i ogólnie przejrzenie auta i będzie można jechać. Furka przeszła badanie. Mamy tutaj podpis nawet osoby, która odbierała przegląd. Proszę bardzo. Tak więc gratulacje dla Kamila. Wszystko zrobione mega profi. Przegląd odebrany. I tak naprawdę powoli będziemy się zbierać. Mały przegląd auta jeszcze. I jutro jest ten dzień, kiedy pierwszy raz Subaru zawita na torze w Mondello i będzie okazja zrobić pierwszy przejazd. Szczerze, mega się cieszę, nie mogę się doczekać, dlatego chyba już powoli po prostu idę spać, żeby było szybciej.